Zobaczymy, czy dziadyga odpali. No nie. Także podpinamy starter. Dobra, starter już podpięty. Próbujemy palić tą maszynę. Dobra, pacjent żyje, także dojedziemy do pracy. Niech sobie chwilę pochodzi, odpinamy starter, pakujemy graty i jedziemy tam na górę. Montujemy uchwyt na głowę, bo będzie trochę bujało po drodze.
Elektryczny pastuch zamknięty, bo biegają tu owce. Witam serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie w Norwegii, życie w Skandynawii. Kolejny tydzień pracy zaczynamy. No i na razie są cały czas jakieś perturbacje u Asbjorna z głównymi projektami, a mianowicie cały czas czekamy na dodatkowych pracowników z Filipin. No i inne poboczne problemy, żeby wystartować z trawą na dachu, żeby układać te nowe dachy z trawą. Bo na razie jestem sam. Także na razie jest do skoku różne dodatkowe poboczne prace u dzieci Asbjorna. Jesteśmy w malowniczych okolicznościach przyrody na wzgórzu. Dzisiaj do pracy podjeżdżałem tym sprzętem syna. A jesteśmy pod kabiną na polowania, jacht hytta. Stąd syn wypuszcza się, jak jest sezon na łosie, to stąd sobie gdzieś wychodzi w góry, pewnie ma jakieś swoje miejsca. Nie wiem, jak się poluje na łosie. Jest to bardzo stara kabina. Myślę, że może i być nawet z 1800 któregoś roku. Albo i wcześniej, kto to wie. Są wyryte jakieś daty, 1920. Także może być 1937. Może być tak, że podczas wojny ktoś się ukrywał tutaj w tej kabinie, bo jest na uboczu, trochę w górach. Dach jest zmieniony, to już było zrobione wcześniej. Niektóre bale są powymieniane, tak jak widzicie. Jest koza, żeby w zimę można było sobie napalić w środku i spędzić czas w cieple, żeby się ogrzać. Trzeba ją trochę uszczelnić, bo wchodzą myszy i też ptaszki i wybierają sobie tą izolację, która jest między belkami, więc trzeba tu w niektórych miejscach poupychać trochę izolacji. Kupić jakąś fugę i tam, gdzie są te miejsca takie najbardziej newralgiczne, największe otwory, gdzie najbardziej zluzowana jest ta izolacja, trzeba po prostu lepiej przymontować, zakleić fugą. Taki ma pomysł na to syn bynajmniej Asbjorna. No i trzeba zamontować też te drzwi tutaj w otwór. Drzwi nie pasują, są albo za duże, albo otwór za mały, albo jedno i drugie, jak przymierzałem. Ale drzwiami zajmiemy się w późniejszym terminie. Teraz trochę pouszczelniałem i będzie można jechać do sklepu po fugę. Trzeba dobrać odpowiednią fugę, no bo to miejsce nie jest całkowicie ogrzewane cały rok. Także jak będzie minus 30, to w środku będzie zaledwie trochę cieplej. Także trzeba w sklepie się zorientować, jaką fugę zalecają do takiego typu pracy. Trzeba kupić tą fugę i pofugować. Gdzieniegdzie ubytki były na tyle duże, były duże otwory, że podocinałem drewniane klocki, żeby uszczelnić to lepiej. O, ten wypadł. Trzeba go poprawić. Żeby uszczelnić to lepiej i też się to zafuguje, zatentegeuje. Znalazłem jeszcze starsze daty. 1923, 1888. I to chyba najstarsza wyżłobiona data, jaką da się tutaj znaleźć.
A z tym chowaniem się przed wojną to nie żartuję. Wiem z pewnego źródła Asbjorna, że tam gdzie byliśmy u niego na chycie, na górce, widzieliście ten vlog, jak wchodziliśmy na górę, no to nieopodal podczas wojny się właśnie ukrywali żołnierze norwescy. No ale Norwegia to jest wspaniały kraj do obrony generalnie, jakbyście tylko chcieli bronić przez te wszystkie góry, drogi skanalizowane przez doliny. Także tutaj mieli warunki, żeby się ukrywać. Na pewno dużo lepsze niż w Polsce, gdzie wszędzie równina i lasa. Tutaj w górach jest trochę inaczej. Na pewno było z tym dużo pracy, żeby powymieniać te bale. Raz w Szwecji, bardzo dawno temu, miałem taką pracę, taki projekt z TS do skoku, gdzie wymienialiśmy właśnie bale. Pierwszy rząd, albo pierwsze 2 rzędy od dołu. Było to podnoszone na siłownikach hydraulicznych, docinane te bale i pasowane na miejsce. Ale tutaj myślę, że jakiś traktor musieli mieć z czymś w rodzaju dźwigu, bo raczej dźwigiem tutaj nie podjechali. A poskładać to, albo po prostu więcej osób. Nie mam pojęcia, nie było mnie przy tym. No i dobrze, chwila, moment i chyba mamy to. Udało się te drzwi jakoś dopasować. Zostawiam je trochę większe niż otwór, żeby było je można po prostu pociągnąć i żeby zaparły się o futrynę, o drewno, bo nie widzę tutaj żadnej zasuwki ani nic, co miałoby te drzwi docelowo zamykać. Zawsze można je trochę bardziej przeszlifować, żeby chodziły luźno, ale jak zrobię je teraz na luźno, to jest szansa, że będą się otwierały od wiatru. Także zostawimy je tak, jak jest teraz. Zostawimy je tak, jak jest teraz. Było trochę zabawy z tym, szlifowania, ścierania. Tym bardziej, że tutaj nie ma prądu, a Asbjorn nie wszystkie narzędzia takie typowo stolarskie ma, no bo typową stolarką się nie zajmuje. Ale wydaje się, że mamy to. O ile trocin i pyłu. Wydaje się, że mamy to. Tu mamy jeszcze jakąś dużą dziurę, którą trzeba zamknąć, żeby sobie tędy ptaszki nie wchodziły, ani myszy. Tutaj wczoraj zamknąłem inny otwór, też muszę go bardziej zeszlifować, zlicować z resztą bali. No i pouzupełniać jeszcze gdzieniegdzie fugę. I mamy to. O, jeszcze tam jest otwór przy drzwiach. Widać, wchodzi światło. No ale już jesteśmy bliżej niż dalej do końca na dzisiaj. A dzisiaj jest dzień, kiedy Ernestine idzie pierwszy raz do pracy. Taki dzień jakby przyuczenia, gdzie pójdzie, będzie pracowała z kimś, gdzie ją oprowadzą po obiekcie, wytłumaczą jej wszystko. I idzie na popołudnie, także będę samemu w domu po południu. Mam nadzieję, że wystarczy baterii DeWalta, bo mówię, mam 2 baterie naładowane, jedna już klękła, a tutaj nie ma gdzie się podładować. No, nic, bierzemy się, kończymy i jedziemy do domu. Drzwi się zamykają. Nie widzę większych prześwitów, także wszystko zostało uszczelnione, poza tym, że przy drzwiach. No ale to są drzwi samoróbki, których nie robiłem ja. Pasowane do bali, także tak musi po prostu zostać. Posprzątane, pozamiatana podłoga. Także można jechać do domu. Kolejny mały, nieciekawy projekt zakończony. Wsiadamy w wozidło. Zamykamy drzwi, czy wszystko wzięliśmy? Tak, no wydaje się, że wszystko. Zamykamy drzwi i możemy jechać
do domku. Zobaczymy, czy dziadyga odpali. No nie. Także podpinamy starter. No i całe szczęście, że jest ten starter. Można to odpinać, zwijać i jechać do domu. Tak jak wam wspominałem, Ernest dzisiaj idzie pierwszy dzień do pracy, ale prognoza pogody przewiduje i też się tak zaciemniło, że będzie mocno padać wieczorem. Także korzystając z okazji, że jestem już w domu, normalnie byłem w pracy, zawiozę żonę do pracy pierwszego dnia, nie będzie jechała skuterkiem. I odbiorę ją też z pracy potem, jak już skończą. A o której skończą? Nie wiem, 10 może, choć po 22 oczywiście. Czekamy na Ernestin. Już zaczyna kropić, już krople. Czekamy na Ernestin i jedziemy do Omot. Jak dziecko do szkoły, pierwszego dnia do szkoły. Bye bye. No i tam idzie. I tam będzie pracowała. A my wracamy do domu. No i mamy dziecko odebrane ze szkoły. The kid from school. Any kid was bullying you? No, they were nice to me. They were nice. How is your coworkers? Old? They're praising me like, all hail, our queen have arrived. You know that they will see that. Let's go. How many patients do you have? It's not only for... No, zadowolona po pierwszym Not so dniu pracy. bad. Pisała w trakcie pracy, że ma tylko 4 pacjentów. Not Także bad. bardzo mało. Not bad. Not bad. 4 is not... And how is the standard of the place? Old, new? It was, they built this place 1979, but they've been renovating time to time, so it looks fresh and it's really big. Aha, czyli obiekt nie jest taki nowy z 1979 roku, ale Very był nice place. remontowany i odnawiany i mówi, że bardzo ładne miejsce. Better than Fredrikstad? Clean. Yeah, I guess so. Mówi, że lepiej niż we Fredrikstad, jak pracowała. But Także zadowolona. the one I was working in Fredrikstad was old buildings. No, ale te, co we Fredrikstad pracowała, to były stare budynki. But this one, they really have big kitchen, big place to sit, like people are So it's a lot the of space. patients, like a lot of offices for us to have meeting. A lot of place to hide. No, it's like they are generous with spaces. Okej. Dobrze, jedziemy do domu. Jest zadowolona po pierwszym dniu pracy, to najważniejsze. Jesteśmy już w domu. Dobrze, że wyjechałem po żonę, bo naprawdę mocno padało po drodze. Nie wiem, ile ona by tym wracała skuterkiem w taką pogodę wieczorem, jak jeszcze sama nie ma wprawy w jeżdżeniu do pracy. Generalnie jest zadowolona z miejsca, z współpracowniczek. Na 4 pacjentów były 3. Ona, jedna Norweżka, jedna Litwinka. Mówi, że pracy nie było zbyt wiele, że jakby to miało tak wyglądać, że one tylko siedzą i jedzą. Kończymy ten vlog, kończymy ten dzień. Dziękuję za oglądanie, za lajki, komentarze jak zawsze i widzimy się następnym razem. Na razie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie w Norwegii.